Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w Atenach. Dziś zwiedzamy. Wyspałam się, ogarnęłam materiały na filmy i teraz pora na małe zwiedzanie. A jeśli o zwiedzaniu mowa, to warto pamiętać, by nie dać się okraść. To nie daj się okraść. Dam Wam parę tipów na to, jak ja się zabezpieczam przed złodziejami i wspomnę o sytuacji, gdzie zostałam kiedyś okradziona. Skończyłam bez portfela, bez kart, bez niczego. Oczywiście obowiązkowo kawa, a do niej tarta cytrynowa. Na początku zobaczymy Teatr Dionizosa, następnie przed nami Sanktuarium Asklepiosa i na koniec Akropol. Coś niesamowitego, tak samo jak niesamowity jest widok na miasto. To miasto ma coś w sobie, ale jest już 6 godzina. Wydaje mi się, że to już jest pora wracać, bo zgłodniałam. Więc zostaje nam zjeść coś pysznego i pora wracać do hotelu bezpiecznie. Także miłego oglądania. Dzień dobry, jest sobota rano. Ja się porządnie wyspałam, wykąpałam, porobiłam jeszcze zaległe rzeczy. Zrobiłam trochę miejsca. W moich telefonach powysyłałam Idziemy zwiedzać Ateny. Wolwi sobie stoi na parkingu strzyżonym. Jak dobrze pamiętacie. A my idziemy w miasto. Pierwszy raz w Atenach. Byłam wczoraj wieczorem na kolacji, bo przez cały dzień nic nie jadłam, dopiero poszłam wieczorem zjeść. I chyba mi się podoba. Chyba mi się bardzo podoba. Wydaje mi się, że Ateny mają potencjał dla mnie być drugą Barceloną. Pierwsza rzecz, jaka mi zawsze przyświeca przy zwiedzaniu takich ogromnych, typowo turystycznych miast, to nie daj się okraść. Myślę o tym cały czas, jak to zrobić, żeby się nie dać okraść. Dzisiaj mam taką torebkę i z taką torebką będzie dużo łatwiej mnie okraść. Dlatego mam tutaj 2 przygrody, widzicie? I wszystkie ważne rzeczy mam w drugiej przygrodzie, która jest super mocno zasunięta, która jest zaraz bliżej ciała i której w ogóle nie będę odsuwać. Druga to jest ta, w której będę mieć telefon, który będę wyciągać, odsuwać i tak dalej. Tam więcej nic nie ma, bo wiadomo, że zawsze można coś zobaczyć, wyciągnąć, zagapić się i już jestem okradziona. Tak mi się przypomina, jak koleżanka opowiadała, że jak Atena przystanęła, żeby sobie zrobić zdjęcie, położyła plecak na swoich stopach i w tym momencie ukradli jej plecak. Cały plecak z kluczykami do ciężarówki. Ze wszystkim, dosłownie ze wszystkim. Została tylko z samym telefonem w ręce, więc też dowód osobisty, kartę, kluczyki, wszystko jest w mieszkaniu. A jeżeli chodzi o mieszkanie, to otwiera się na kod. Jak zwiedzacie, pamiętajcie, nie dajcie się okraść. Złodzieje są dużo, dużo lepsi niż ktokolwiek myśli. No, oni są naprawdę dobrzy. Ale pierwszy zaczynamy dzień przecież od kawy, prawda? Tutaj w Grecji widzę, że wszędzie od razu do automatu podają wodę. Muszę sprawdzić w ogóle, czy na rachunku będzie woda, czy nie. To jest ciekawe, nie? To wydaje się być całkiem logiczne chyba, nie? Bo gorący kraj, upały, ludzie potrzebują się nawadniać, ale wcale to nie jest takie oczywiste. W innych krajach południowych wcale tak nie ma. Tutaj się robi moje story, tylko muszę zrobić tłumaczenie. Zachęcam Was do oglądania mojego Instagrama, śledzenia. To też zresztą. Na TikToku, na Instagramie inne treści, a jest jeszcze Facebook. To jest moja coffee credo, widzicie? Espresso, mrożone. I zamówiłam sobie jeszcze ciasto cytrynowe. Widzicie? Jest też zupełnie różne, inaczej zrobione niż wszystkie tarty cytrynowe wszędzie na świecie. No kurczę, jeden raz rachunek jest. To się dowiem, czy jest woda w tym, czy nie. Nie ma, widzicie? Nie ma wody. Czy jest? Nie ma w tym wody. Daję 7 euro za to tak czy tak, ale to jest widać kraftowe, powiedzmy. Nieprzemysłowe. I wiecie co? W ogóle to tutaj wszędzie palą. Jak widzicie, papierniczka na stole. W środku ludzie palą. To jest coś, czego ja nie mogę znieść. To jest taka mocno zakorzeniona kultura palenia. Popatrzcie, i do tarczy podali łyżkę. Wszystko inne. Bardzo ciekawe, wiecie? Coś
mi tam chrupie, ale nie jestem w stanie zidentyfikować, co to jest. No? Jest pyszne, taka coś bardzo naturalna. Nie wiem, czy to jest normalne tutaj, ale w tych Atenach co chwilkę pada i później znowu sucho, ale teraz jakoś mocniej pada. Chyba nie jestem przygotowana na to. Znaczy moje klapki są ok. Ja postaję tutaj. Przy okazji okulary poglądam. W sumie to potrzebuję okularów, ale... Nie chcę nic teraz. 100% angielska pogoda. Patrzcie, popadało. Tam już może słońce świecić. Fajnie, bardzo mi się podoba tutaj na temat. Będę tu częściej wracać. Już to wiem. Jezu, popatrzcie na to, jakie to jest piękne. Ej, czy to jest prawdziwe? To jest sztuczne. Ej, to jest sztuczne, ja się na to nabrałam. Ale mnie zrobili. No nic, ale to mnie ładnie wygląda, co? Może zdjęcie sobie tutaj zrobię. Nie mam lęku wysokości, ale po tej klatce mi się mega dziwnie chodziło. A w ogóle to wiecie, gdzie idziemy? Idziemy zobaczyć na własne oczy Akropolis. No i jesteśmy coraz bliżej. Teatr Dionizosa. Starożytny teatr grecki, znajdujący się u stóp Akropolu w Atenach. Usytuowany na południowym stoku Akropolu, koło świątyni Dionizosa, teatr został zbudowany w połowie VI wieku przed naszą erą, początkowo jako prowizoryczna konstrukcja z drewnianymi ławkami i drewnianą skenę, czyli chyba sceną. Stały kamienny teatr został wzniesiony dopiero przez Likurga koło 330 roku przed naszą erą. Teatr Dionizosa stanowił jeden z najważniejszych obiektów tego typu i wzór architektoniczny dla wszystkich późniejszych teatrów greckich. Swoje sztuki wystawiali w nim m.in. Aeschylos, Sofokles, kojarzy mi się z Antygoną, Eurypides i Arystofanes. To co? Idziemy dalej. Pięknie tutaj pachnie. Przepięknie pachnie, fajna atmosfera, ale wiecie co? Mam jeszcze jedną rzecz do powiedzenia. Dla tych, którzy mało zwiedzają, właśnie w takich okolicznościach, gdzie fajnie zaczyna grać muzyczka, ładnie pachnie, tworzy się taki klimat, tam najchętniej działają złodzieje. I właśnie w takich okolicznościach jest najbardziej prawdopodobne, że zostaniemy okradnięci. Dlatego ja non-stop noszę torebkę w ręce, non-stop zasuwam, non-stop się mocno pilnuję. Mówię o tym, bo każdy na którymś etapie, a zazwyczaj początkowym etapie zwiedzania, został okradziony, a tego można uniknąć. Dlatego taki akcent na to kładę. Nie dajcie się okraść w tych pięknych miejscach, bo one później źle zostają zapamiętane. Ja tak zapamiętałam ogrody Gaudiego, że skończyłam bez portfela, bez kart, bez niczego. Portfel się znalazł, ale ja zdążyłam karty zablokować i wtedy już miałam problem, jak wrócić do auta, do ciężarówki.
Już coraz bliżej, coraz bliżej. Już prawie. No też coraz fajniej. Idziemy dalej. Wow. You might see that with nothing. Wygląda, by miało mocno padać, ale wciąż warto. Jezu. So cute. Widzicie tego dzikiego lwa? Jeżeli się tutaj będziecie wybierać, pamiętajcie o tym, żeby wziąć ze sobą wodę. Prawda, tam widziałam po drugiej stronie są poidełka, więc jest gdzie się napić, ale powiem Wam, że ja mam trochę kondycji i nie jestem zmęczona, ale jak szłam w górę, to czułam się tak, że jest tak, no jest gorąco i można się zmęczyć i myślę, że ludzie, którzy mało chodzą, mogą zemdleć, więc polecam wodę ze sobą lub jakieś może coś takiego izotonicznego. Ale co, fajnie, co? Ale wiecie co? Wydaje mi się, że to już jest pora wracać, bo zgłodniałam. Jest jeszcze jedna dodatkowa rzecz, która mi się podobała tutaj na szczycie, mianowicie taka, że nie słychać tutaj cykat. Nie ma drzew, nie ma cykat, święty spokój. No i ja mam jeszcze jedną zagwozdkę. Jako kierowca gabarytów. Jak oni przetransportowali ten dźwig tutaj? Oczywiście te kraty się dzielą, rozkręcają na kawałki, ale to wciąż są dosyć duże kawałki. Jak go wstawiacie? Helikopterem? Czy jakimiś małymi ciężarówkami? Niby nie są ciężkie, ale wciąż. A może są tutaj przyniesione na rękach? W sumie, jak budowali cały Akropol, to przecież nie mieli żadnych ciężarówek, helikopterów i wybudowali. Jaki to był problem teoretycznie w naszych czasach, przewieźć kawałek dźwigu. Ciekawe. Żegnamy się już z Akropolisem ateńskim i idziemy jeść. Dobra, umieram z głodu. Dzisiaj zjadam tylko tartę cytrynową, a jest godzina 6 dochodzi. Pora na porządną kolację. Grecja
bardzo odpowiada mi pod względem kulinarnym. Bardzo cieszy mnie to, że jest jakaś odmiana. Wszędzie, gdzie nie jeżdżę, zawsze, gdy sprawdzam sobie na Google, gdzie są fajne jakieś restauracje, to zawsze są to restauracje włoskie. Ewentualnie są to restauracje francuskie, które zazwyczaj są już od razu bardzo drogie, jak to kuchnia francuska. Kuchnia francuska jednak bazuje na dobrej jakości składnikach, inaczej jest byle jaka, więc to musi być drogie. To jest oczywiste, ale generalnie wszędzie zawsze najlepsze jakieś restauracje zazwyczaj są albo włoskie, albo już super drogie. A tutaj wszędzie jest kuchnia grecka i ja to uwielbiam. W końcu jakaś odmiana. Znalazłam jakąś restaurację, która ma dosyć wysokie noty na Google. Patrzcie, jak to ładnie jest. Klimatycznie. I cały czas inaczej niż w Hiszpanii, Włoszech. Fajnie, Chorwacji. No i teoretycznie to jest to. Zobaczymy, jak będzie. Co? Tutaj. No dobrze, zamówiłam coś z polecenia kelnera, coś polskiego. Zobaczymy. Ale teraz to chcemy się pić. No więc to zamówiłam na przystawkę i to jest przetłumaczone jako spread, czyli smarowanie, ale nie ma do tego chleba i od razu dali mi z tym. Jak się zapytałam, co mam smarować tym, to powiedzieli to. Mam takie wrażenie, że ta restauracja jest przereklamowana. Szklanka jest, ale wody nie ma. No nic, spróbujemy. Dla ludzi ciekawe gotowania, więc to jest bakłażan pieczony, jest papryka czerwona, zielona, jest na pewno oliwa, jest dobre i z tym jest dobre. Jest dobre z tym, z ziemniakami, bo patrzcie, taka trochę jakby lasagna włoska. Tak, u dołu są ziemniaki, jest warstwa znowu tego, jak to się nazywa, bakłażana, wtedy jest mięso mielone, beef to jest, czyli wołowina, jest z pomidorami, jest znowu bakłażan, a to co? Nie wiem, co to jest, ale jest dobre. Czekajcie, spróbuję jeszcze raz. Nie wiem. Nie wiem, nie tracę na górze. No dobra, jedzenie było bardzo dobre, powiedziałabym takie mocno domowe, więc świetnie. Ja mam tylko wrażenie, że po prostu obsługa była już taka, wiecie, zmęczona. Zmęczona życiem, zmęczona głupimi pytaniami klientów i mieli chyba dosyć. Więc to jest całkiem zrozumiałe w sezonie, nie? Ale nic. Nie wiem, gdzie idziemy? Idziemy. No i chyba tutaj skończę wieczór. 9. Pora wracać. Alicja w krainie czarów. Trafiłam. Normalnie Amsterdam. Zdecydowanie jest co robić w Atenach wieczorem. Szczególnie w sobotnią, letnią noc. Ostatnią sobotę wakacji. W końcu się skończą z okazji wakacyjne dla ciężarówek. Yeah! I są też takie wąziutkie chodniczki. I ciaśniutkie drogi, uliczki. Szczerze powiedziawszy, to tak nie czuję się w 100% tutaj bezpiecznie. A to tylko taki kawałeczek. Przeżyjemy?
powiem, jeszcze trochę bym posiedziała, ale jak się jest kobietą białą, blondynką na południu i będzie się wracać do domu samej, to wiecie, przez miasto, które się nie zna, nie wiadomo, którędy się będzie wracać, to lepiej nie przesadzać z późną godziną powrotu. Tak dla własnego bezpieczeństwa. Jak balować, to już trzeba w towarzystwie, a przynajmniej nie rzucać się w oczy. W Kopenhadze bym mogła, tam bym się nie rzucała w oczy. A tutaj, tak wiecie, po co ryzykować. A ja zresztą też nie jestem taki wielki ten człowiek od balowania. Co to te balkony? Wyglądają bardzo. No dobra. Tak się na tym ostatnim odcinku ciemno zrobiło. Ale nic. Hurra! Dotarłam bezpiecznie. Niestety. Co było? 8, 2, 6, 2, 9. O Jezu, ale gorąco. Muszę wam przyznać, że po tym całym dniu z największą przyjemnością teraz pójdę pod prysznic. Się przestraszyłam. Schis. Jak się samej jest. Zawsze wiecie co? Zawsze staram się bukować hotele. Jak gdzieś tak zostaję sama. Ale wychodzi różnie. To co? Kąpiel. Odpoczywamy, idziemy spać. Jutro nowy dzień. Jutro trzeba się wymeldować, wrócić do Wolwunia. Ale to jutro. Ale jestem cała. Dużo wilgotność powietrza tutaj jest w Atenach, ale tak jest zawaliście. To był dobry dzień.